I'll start again. Good morning. Dzień dobry, Thank you very szanowni much for państwo. inviting Bardzo me here dziękuję today za to present. zaproszenie mnie tutaj. I'm very excited to be here at the National Library of Bardzo Poland. cieszę się, że mogę być w Bibliotece Narodowej i występować przed państwem. Omówię nowe osiągnięcia w zakresie zintegrowanych systemów bibliograficznych. W tej chwili dzieje się bardzo dużo, jeśli chodzi o systemy bibliograficzne. Skupię się na pewnych wybranych elementach. Nazywam się Robert Jacobs, jestem dyrektorem sprzedaży na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Będę się dzisiaj odnosił do różnych rozwiązań. W szczególności skupię się na tematyce rozwiązań mobilnych i różnego rodzaju aplikacji. Na początek przedstawię naszą firmę Innovative. Nie wszystkim ta firma jest znana. Omówię różne pojęcia związane z techniką, to co chcemy osiągnąć, a później omówię różne interfejsy, aplikacje, w tym zastosowania mobilne. Moja prezentacja będzie trwała mniej więcej godzinę. Wczorajsze wystąpienia były bardzo ekscytujące. Omawiały to, co dzieje się na arenie międzynarodowej, a także w Polsce. Następuje przejście na deskryptory. To wszystko będzie miało dość duże przełożenie na to, co będzie się działo w przyszłości. Jeśli chodzi o Innovative, zatrudniamy około 400 pracowników na całym świecie, z czego 120 osób to bibliotekarze. Nasi klienci zlokalizowani są w 66 krajach. W Polsce, z czego jesteśmy dumni, jesteśmy partnerem Narodowej Biblioteki. Wśród naszych klientów jest 40 klientów akademickich, z czego także jesteśmy bardzo dumni. W skali światowej ilość naszych klientów to 2400 klientów. Obsługujemy ponad 9500 bibliotek. Jesteśmy firmą, która ma siedzibę w San Francisco. Mamy także nasze główne biuro europejskie w Dublinie, w Barcelonie jest nasze biuro, a także na region azjatycki nasze biuro znajduje się w Kuala Lumpur. Ja jestem odpowiedzialny za obszary Afryki, Bliskiego Wschodu i Europy. To, co dzieje się w tej chwili, jest bardzo ekscytujące i bardzo znaczące. Chciałbym omówić niektóre usługi, które są w tej chwili świadczone w zakresie bibliotegraficznym. Dane to jest światło, które produkowane jest przez elektryczność. Omówię ważne rozwiązania po stronie bibliotek oraz po stronie dostawców. Przedstawiony tutaj dowcip na obrazku jest taki, że babcia mówi: wnusiu, to jest biblioteka, taka wczesna forma internetu. Pokazuje to, jak świat się bardzo szybko zmienia. Zmiany są bardzo znaczące i odbijają się szerokim echem na środowiska bibliotek. Użytkownicy mają dostęp do szeroko zakrojonych informacji na różnych urządzeniach i dlatego ważne jest, żeby korzystać z tych najnowszych rozwiązań.
działamy oczywiście w środowisku dynamicznym. Ważne jest, aby myśleć o technice jako facylitatorze tego, co możemy osiągnąć. Chodzi przede wszystkim o świadczenie lepszych usług dla czytelników, o dostarczaniu jakości. Mieliśmy Web 2.0, mówimy dużo o sieciach semantycznych, to są ważne elementy. Musimy także zastanowić się, jakie będą rozwiązania przyszłościowe, jak będziemy udostępniać zasoby biblioteczne naszym czytelnikom. Myślę, że różnica pomiędzy pojęciami a technologią jest taka, że technika podlega zmianie, a pojęcia utrzymują się i wytrzymują próbę czasu. Jeszcze jakiś czas temu nie mieliśmy nawet tableta. W tej chwili on jest bardzo powszechnym rozwiązaniem. Mamy dostęp do informacji na naszych urządzeniach mobilnych. Ale tak jak mówiłem, najważniejsze jest skoncentrowanie się na użytkownikach dotychczasowych oraz potencjalnych i na tym, żeby dostarczać im jak najlepsze jakości usług. Musimy porozmawiać na temat zintegrowanych systemów bibliograficznych. Wszystko zaczęło się od czarnej skrzynki, którą zamieściłem po lewej stronie na ekranie. Mówimy tutaj o systemach lat 90. Były to techniki, które nie łatwo udostępniały informacje na zewnątrz. Później przeszliśmy do rozwiązań na skalę całego internetu, ale także dane nie były łatwo dostępne. W tej chwili mówimy o rozwiązaniach otwartych, które są oparte na architekturze chmury, które wreszcie pozwalają na pełną interakcję z zasobami, z informacjami. Ważne jest, aby biblioteki szły krok w krok z najnowszymi technologiami. Z naszego punktu widzenia istotne są 4 elementy na najbliższą przyszłość. Przede wszystkim wykorzystanie architektury związanej z chmurą, co umożliwia nam skalowalność, dzielenie się i korzystanie ze wspólnych informacji. Drugim elementem jest linked data, dane powiązane. Chodzi o to, aby można było pobierać dane i dostarczać je w różnym formacie, tak aby zmaksymalizować wartość dla użytkownika. Bardzo istotne jest dbanie o dobre, jakościowe doświadczenie po stronie klienta. Musimy zastanowić się, jak świadczyć usługi o najwyższej jakości, na najwyższym poziomie, bez względu na to, na jakim urządzeniu użytkownik będzie te dane pobierał. A very significant growth on born digital content, on electronic content, on electronic wzrasta rola treści elektronicznych. E-booki to jest rosnący rynek. Rośnie rola treści, które nigdy nie będą istniały w postaci fizycznej, tylko istnieją w postaci elektronicznej i musimy także zająć się tą tematyką. Staramy się dostarczyć rozwiązania otwarte, spersonalizowane, skupione na jednym punkcie kontaktu, oparte na współpracy, środowisku współpracy. Nie chodzi tutaj tylko o rozwiązania na iPhone'a czy na tablecie, chodzi o to także, aby dostarczać usługi na wszystkich innych urządzeniach, także wewnątrz bibliotek. Przed nami stoi wiele wyzwań.
Jesteśmy bardzo wszyscy zajęci, mamy coraz mniejsze budżety do swojej dyspozycji, także internet niesie ze sobą bardzo dużo szans, które musimy wykorzystać, jednocześnie radząc sobie z trudnościami. Ważne jest, abyśmy mieli gładki dostęp do zasobów. Ważne jest usprawnianie procesów bibliotecznych, skupianie się bardziej na usługach, to deliver your service. And ultimately it does come down to data. Najważniejsze są oczywiście dane, jaki możemy mieć dostęp do danych, co możemy z nimi zrobić. Musimy uwolnić dane, tak aby czytelnicy mieli do nich dostęp. Wczoraj dużo było o tym mowy, dużo było na temat różnych formatów, wykorzystania ich. Wszystko to sprowadza się do tego, aby dane były dostępne dla użytkowników, a ta dostępność tak naprawdę skoncentrowana jest wokół interfejsów, dlatego będę dużo o interfejsach mówił. One są właśnie tą furtką, przez którą podawane są informacje. Big data to są rozwiązania, które są już wśród nas, dzięki czemu możemy współdzielić informacje, udostępniać ją. Są to rozwiązania bardzo ekscytujące. Zacznę więc od omawiania interfejsów. Nie wiem, jak bardzo Państwo są zaznajomieni z tą techniką, więc powiem w sposób prosty. API to jest interfejs programistyczny, jest to mechanizm wymiany danych pomiędzy systemami. To jest taka magia, dzięki której systemy współpracują ze sobą w sposób gładki, niezawodny. Ci, którzy mają przy sobie telefon komórkowy czy tablet, korzystają z interfejsów programistycznych na co dzień. Są one więc bardzo powszechne. Te interfejsy są mechanizmem pośredniczącym w wymianie informacji. Dane są przekształcane w postać, która jest dla nas przydatna i łatwa do zastosowania. Mówiąc o API, o interfejsach, będę stosował analogię miksera. Z jednej strony mamy dane surowe, a z drugiej strony dane przetworzone, które są bardziej użyteczne. I to jest dobra analogia, którą można stosować w odniesieniu do bibliotek, ponieważ właśnie środowiska bibliotekarskie przekształcają dane tak, aby one były dobrze prezentowane użytkownikom, czytelnikom. Odnotowujemy rosnącą rolę interfejsów. Te dane, które tutaj przedstawiłem, pokazują te tendencje do roku 2013. Tak jak już mówiłem, interfejsy są wszechobecne i ich rola rośnie. Stosujemy je wszędzie, w internecie, na urządzeniach przenośnych. Istnieją one wszędzie wokół nas i ich rola jest trudna do przecenienia. Za każdym razem, gdy korzystamy z internetu, mamy do czynienia właśnie z interfejsem, który umożliwia nam wymianę danych. Interfejsy istnieją już od roku 2005. Było ich bardzo dużo. Większość z nich była oparta na starych formatach. W tej chwili wchodzi nowa technologia, RESTful. Chodzi o łatwy sposób aktualizacji systemów, o zmianę wersji.
Czym są te RESTful APIs, czyli interfejsy oparte o zmiany stanu poprzez reprezentację? One są w tej chwili czymś standardowym, wykorzystywane są w urządzeniach mobilnych, ale nie tylko. Opierają się one na strukturze URI. Technika, która za tymi interfejsami stoi, nie jest bardzo złożona i skomplikowana. Przede wszystkim chodzi o przedstawianie konkretnych URI za pomocą protokołów HTTP. Wykorzystywane są tutaj różne czasowniki HTTP, które służą jako polecenia. Wykorzystywane są także technologie JSON i XML. Głównymi czasownikami HTTP wykorzystywanymi w tym zakresie są GET, czyli pobieranie danych, POST, czyli zapisywanie danych, PUT, czyli ich zmiana i DELETE, czyli usuwanie. Wykorzystywane są także inne polecenia, ale te 4 to jest ta grupa głównych poleceń czasownikowych. Przedstawię przykład Twitter dla tych, którzy z niego na co dzień korzystają. Jest to coś oczywistego. Twitter jest sposobem prezentacji wpisów zamieszczonych przez użytkowników. Użytkownik jest opisywany poprzez swój pseudonim oraz identyfikator. Twitter jest cały czas oprogramowaniem funkcjonującym w tle. Nie musimy się zastanawiać, jak on działa. Ważne jest, abyśmy mieli przedstawioną odpowiednią informację. Chciałbym bardziej skoncentrować się na tym, jakie my mamy zastosowania, jeśli chodzi o interfejsy, co jest istotnego w sensie bibliotek. Sierra jest naszą platformą usług bibliograficznych. Sierra umożliwia pobieranie danych bibliograficznych w różnych formatach. Te dane są przefiltrowane przez interfejs i podane użytkownikowi. Możemy mieć dostęp do różnych elementów, różnych encji. W naszej firmie staramy się rozbudowywać to rozwiązanie. Ten rynek rośnie w stopniu znaczącym. Najważniejsze jest to, aby pobierać wartość z danych i właśnie ta technologia pozwala nam zamieniać dane na coś wartościowego. Zajmujemy się obecnie nowymi funkcjonalnościami tych interfejsów dla użytkownika, ale także dla bibliotek. Staramy się dostarczać wartość. And so basically we managed to get that onto our roadmap and we will be delivering that shortly. It takes more time than we would like. Część z tych rozwiązań trwa troszkę dłużej niż się spodziewaliśmy, ale będziemy w stanie dostarczyć odpowiedniej jakości usługi naszym klientom. Nie omówię wszystkich wymienionych tutaj pozycji. Patron to typowy użytkownik, czytelnik. Chodzi o to, aby móc pobrać listę użytkowników, aby móc mieć wgląd w to, co zostało wypożyczone. Chodzi o zarządzanie w sposób automatyczny, tak aby nie trzeba było wykonywać czynności manualnych. Najważniejsze tutaj jest usprawnianie procesów. Branch API dotyczy bibliotek, które
funkcjonują na zasadzie sieci. Natomiast Authority APIs to są interfejsy, które umożliwiają pobieranie danych wzorcowych. As I mentioned, we are very much in process of doing this. We do have a whole range of early adopters, which includes the National Library here. Jesteśmy w trakcie wdrażania tych rozwiązań, między innymi w Bibliotece Narodowej. Mamy wielu klientów. To, co w tej chwili omawiamy, jest bardzo znaczące, także w kontekście deskryptorów. Ważne jest, aby można było dane wykorzystywać w coraz bardziej skuteczny sposób. I na tym też polega nasza współpraca zarówno z Biblioteką Narodową, jak i z innymi klientami europejskimi. Interfejsy są tym mechanizmem zakulisowym, które pozwalają nam dostarczać usługi mobilne. Opowiem Państwu o tym, czym my się zajmujemy w tym zakresie. Jest wielu dostawców systemów bibliograficznych, jest wiele różnych systemów na rynku, aplikacji. Rynek jest więc bardzo bogaty w różne rozwiązania. Najważniejsze, aby dostarczać odpowiedniej jakości usługi naszym klientom, bez względu na to, jakie urządzenie mają w dłoni. Ważne jest to, jak zachowują się czytelnicy, a to zachowanie podlega zmianie. Generalnie w skali światowej czytelnictwo spada, a to, co jest czytane na coraz to nowocześniejszych urządzeniach, na tabletach, na Kindle. To są zmiany, które są istotne dla środowisk bibliotecznych. Użytkownicy nie są w odpowiednim stopniu zaangażowani w wykorzystanie zasobów bibliograficznych i musimy to usprawnić. Odnotowujemy więc szansę w odejściu od tradycyjnych rozwiązań papierowych i budowania środowisk bardziej dynamicznych, internetowych, które umożliwiają interakcję z zasobami na urządzeniach mobilnych. Wszystkie aplikacje, o których mówię, wykorzystują interfejsy, które usprawniają procesy. Stworzyliśmy rozwiązanie, które nazywa się Mobile Worklist. Jest to oprogramowanie, które jest dostępne w sklepie Apple'a. Mogą Państwo je ściągnąć i zainstalowane. W tej chwili dostępne jest tylko w Ameryce Północnej, niedługo opuści granice Stanów Zjednoczonych. Istnieje jeszcze w fazie testów. Będzie można się zalogować jako użytkownik i korzystać z zasobów. To urządzenie, to rozwiązanie dostarcza worklisty, listę dzieł i można z niego korzystać na tabletach oraz na innych urządzeniach, korzystać z niego w sposób bardzo interakcyjny. To jest pierwsza wersja. Będzie jeszcze ich więcej. Najważniejsze jest, aby skorzystać z technologii, które istnieją na smartfonach. Chcemy udostępnić możliwość skanowania kodów kreskowych
We can read RFID tags with the smartphone as well. So again, those are things which will be coming in the future. But skanowania i sczytywania you can etykiet. create your own list. So again, if you want to go in the library and see all the books which are looking old, Gdy ktoś chce się udać do biblioteki i spojrzeć na starsze książki, to może po prostu skanować odpowiednie kody kreskowe i to rozwiązanie świetnie się sprawdzi w środowisku bibliotecznym. Run a list of all the books in your library which have been more than 10 years old, been read 100 times or 1000 times. You can run a report on that. Again, you can go and check in the library quite Będzie easily. można sporządzać różnego rodzaju sprawozdania. To use the system effectively. And as I say, again, as apps work with with Facebook, with LinkedIn, with Twitter, the systems which maybe you're using in your aplikacje, personal które lives, współpracują z mediami społecznościowymi, z Twitterem oraz innymi. At the moment it's only available on iOS. To jest ich charakterystyka. W tej chwili ta aplikacja jest dostępna tylko w środowisku Apple'a, ale będzie dostępna także w innych środowiskach, na innych urządzeniach. Będziemy mogli dzielić się swoimi dziełami, czy czym jesteśmy zainteresowani ze swoimi znajomymi. To są wszystko aplikacje, które umożliwiają pracę mobilną. Najważniejsze jest to, aby czytelnik mógł zaangażować się w sposób aktywny w przeszukiwanie zbiorów bibliograficznych, korzystanie z informacji. W internecie widzimy różne inne aplikacje, które temu służą. Zielonym kolorem zaznaczone są, pokazane jest rozwiązanie z Hongkongu. Wszystkie te rozwiązania starają się wykorzystać najnowsze technologie przenośne w zakresie dostępu do informacji w środowisku bibliotecznym. My stworzyliśmy swoją aplikację, która jest przydatna dla bibliotekarzy. Staramy się wykorzystać mobilny sposób pracy. Mamy różnego rodzaju rozwijane menu. Ponieważ większość z nas chce móc korzystać z zasobów i pracować także z wykorzystaniem telefonów komórkowych. Opportunities to access with your users also maybe through social media as well, so to try to engage with social media. Rozwiązania te także korzystają z mediów społecznościowych. Przedstawię kilka przykładów tego, jak te rozwiązania się sprawdzają w praktyce. Jest wiele sposobów interakcji z mediami społecznościowymi. W większości młodzież z nich korzysta. Ja mam dwóch nastolatków w domu i widzę, ile czasu oni spędzają na rozwiązaniach typu Instagram oraz jak bardzo korzystają z innych mediów społecznościowych. Coraz więcej młodzieży będzie mogła korzystać z naszych zasobów właśnie przez te rozwiązania. Chodzi przede wszystkim o to, aby móc zarządzać swoim kontem na swoim urządzeniu, wykorzystywać technologię, która jest dostępna. Za pomocą kamery możemy skanować kody kreskowe. But basically, all of you who've got a smartphone or a tablet really have a self-service checkout machine in your pocket now. The library is changing significantly, and that's something which I think is really Zastosowania biblioteczne w tej chwili się bardzo zmieniają. Informacja jest coraz bardziej dostępna. Ważne jest także, aby można było wypożyczać i zwracać pozycje przez rozwiązania elektroniczne.
I think are happening now. And I think this is really looking into the very short-term future, how libraries Tak wygląda przyszłość, która się przed nami rysuje. Jest to dość proste. Możemy tutaj przeskanować w bibliotece kod kreskowy, aby wypożyczyć książkę. W tym momencie istnieją już takie technologie. Można skanować kody RFID, aby otrzymać informacje o książce. Można też przeglądać, umieszczać, odkładać książki na własną wirtualną półkę. Dając czytelnikom również podając szersze informacje na temat autora, innych dzieł dostępnych w innych bibliotekach. Bardzo ważne, gdy patrzymy na nasze usługi, które dostarczamy użytkownikom, to próba stworzenia pełnej usługi. Musimy przy tym zrozumieć, co chcemy osiągnąć, dlaczego i w jaki sposób możemy to osiągnąć. Tak więc technologia, aplikacje, API są jedynie częścią szerszego obrazu, szerszego pejzażu technologii, który pozwala nam na dostarczenie usług. Co chcemy osiągnąć w naszych bibliotekach, na jakich pojęciach chcemy się oprzeć, w jaki sposób możemy rozpoznać faktyczne potrzeby naszych użytkowników i to chyba jest największym wyzwaniem dla bibliotek na całym świecie. Technologie są dość proste i rozwijają się szybko, natomiast trzeba wiedzieć, co chcemy zrobić z danymi. Tak jak powiedziałem, API wykorzystywane są już do integracji różnych systemów. Widzimy integrację z na przykład z wypożyczaniem e-booków. Poprzez te aplikacje jest też wiele innych zastosowań. Chciałbym teraz przejść do pojęcia linked data, które wydaje mi się bardzo ważne z punktu widzenia tej konferencji oraz wykorzystania deskryptorów i ANSI w systemach bibliograficznych. Z naszej perspektywy linked data ma ogromne znaczenie. Jesteśmy we wczesnej fazie rozwoju tej technologii, filozofii. Myślę, że Biblioteka Narodowa będzie tutaj jednym z wiodących świateł, jeżeli chodzi o wdrożenie tej technologii i tych trendów. Opowiem o linked data z naszej perspektywy. Czym jest linked data i dlaczego my jako sprzedawcy systemów bibliotecznych zwracamy na to uwagę? Myślę, że państwa biblioteki powinny obchodzić linked data albo staną się one rzeczywistością jutro. Dzięki linked data możemy dostarczać nowe i ekscytujące usługi, które są jeszcze dopiero na początku swego rozwoju. Linked data jest mniej więcej dzisiaj w tym samym miejscu, gdzie było RDA 3 lata temu. Myślę, że zbliżamy się tutaj do punktu progowego. Jesteśmy zaangażowani w różne inicjatywy, które mają za cel rozwijanie linked data.
Wczoraj słyszeliśmy o standardzie schema.org wykorzystywanym w internecie dla linked data. Dla powiązanych danych. Jest to standard, który jest nam potrzebny do tworzenia technologii i rozwiązań API, aby współpracować z bibliotekami na całym świecie. Co najważniejsze dla bibliotek, zarówno akademickich, jak i publicznych, które świadczą różne usługi. Widzimy, że następuje przejście od zbiorów do usług. Bardziej skupiamy się na tym, w jaki sposób możemy świadczyć usługi na rzecz użytkowników i w tym momencie pomagają nam technologie API. We do see that search for distinctiveness. I think for many libraries now, they're competing with Wikipedia, or they're competing with the internet search engines in terms of just the general information. We heard about it yesterday. Konkurują niejako z różnymi usługami internetowymi. Wczoraj słyszeliśmy, że ludzie, czytelnicy w mniejszym stopniu korzystają z encyklopedii papierowych. I myślę, że biblioteki powinny wyeksponować to, co wyróżnia je, treści, które są unikalne dla nich, ważne dla społeczności lokalnej. W internecie mamy dostęp do ogromnej ilości informacji ogólnych. Bardzo ważne jest również, aby Państwa biblioteka była łatwa do odnalezienia w internecie. Wczoraj widzieliśmy przykład, w której użytkownik wyszukiwał bibliotekę i znalazł złe dane kontaktowe. W jaki sposób możemy zaprezentować, wyeksponować wszystkie zasoby, które dostępne są w naszej bibliotece w internecie. Wyeksponowanie danych, aby mogły one być wielokrotnie użytkowane. Widzimy, że sieć semantyczna 3.0 pozwala bibliotekom, które tworzą własne materiały we własnym opracowaniu, umieszczanie ich w internecie. W tej chwili biblioteki powinny przyjrzeć się, w jaki sposób mogą wykorzystać sieci semantyczne. I wykorzystać możliwości, które stwarzają. Myślę, że ta sieć semantyczna teraz zmienia się z postaci linkowania poszczególnych dokumentów do linkowania poszczególnych danych w różnego rodzaju dokumentach. We do see, like today, really there's kind of two real sort of value propositions for libraries regarding sort of linked data. Widzimy tutaj dwie możliwości dla bibliotek, jeżeli chodzi o linked data. Jeżeli użytkownik jest na przykład na naszej stronie internetowej, w katalogu, w jaki sposób może dotrzeć do naszych zasobów? Than you can do today with just your collections, however large those are. There's always this kind of much wider world of information which is available to them on the internet. And again, really, how can that happen w jaki sposób biblioteki mogą konkurować z informacją, która dostępna jest w internecie? The second part really is how can you po drugie, w jaki sposób możemy zaangażować użytkowników, którzy są w internecie i szukają informacji? Jak możemy skłonić ich do tego, żeby zajrzeli do naszych bibliotek, a nie na Wikipedię?
aby dotarli do informacji przez nas opracowanych, do treści, które opracowujemy w naszych bibliotekach. Nasza firma współpracuje z organizacją LibHub, która tworzy standardy dla linked data. Wraz z LibHub rozwijamy technologie, które umożliwiają bibliotekom tworzenie usług wokół linked data, tworzenie wspólnych języków. Wczoraj słyszeliśmy o schema.org, standardzie, z którego powinny korzystać biblioteki. BibFrame jest standardem Biblioteki Kongresu w Stanach Zjednoczonych. Z nimi też współpracujemy. Jedno z naszych rozwiązań wykorzystuje BibFrame jako standard niemarkowy, jako zastępnik dla rekordu Mark 21. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. To uwolnienie danych z więzów, z ograniczeń rekordów Mark jest czymś bardzo ekscytującym. Pokażę tutaj Państwu przykład strony internetowej biblioteki w Kansas, która posiada cyfrowe zbiory artefaktów i kolekcje dotyczące Posługujemy się systemem Vital, który służy do porządkowania danych cyfrowych. Stworzyła go firma VTLS, natomiast został on wdrożony przez Innovative w zeszłym roku i będzie naszym głównym systemem zarządzania danymi cyfrowymi. Widzimy tutaj dane cyfrowe, które zostały między sobą połączone, aby stworzyć kontekst dla danego wyszukiwania. Tutaj mamy widok, jeżeli na przykład szukamy informacji o Armii Unii podczas wojny secesyjnej, to mamy tego rodzaju wyszukiwanie. Tutaj Armia Unii jest po środku, a wokół niej inne dokumenty i obiekty cyfrowe, które są z nią powiązane. Ukazując cały kontekst relacji między tymi dokumentami. Jeżeli klikamy na przykład w Benjamina Prentisa w prawym dolnym rogu, pojawia się on po środku, a wokół niego kolejne dokumenty. Jest to jeden z formatów dla linked data, umożliwiając użytkownikom uwidocznienie kontekstu. I to jeden z naszych najlepszych przykładów, który zyskał sobie wiele nagród w Stanach Zjednoczonych. Jest to wdrożenie linked data, które pozwala użytkownikom naprawdę dotrzeć do treści, które posiadamy w bibliotekach. Wyobrażam sobie, że jakieś 5 lat temu te zbiory stały po prostu w pudełkach w magazynach, natomiast zostały one zdigitalizowane i można mieć do nich dostęp przez internet. Myślę, że jest to czymś naprawdę ekscytującym, jeżeli chodzi o możliwości bibliotek, o bycie atrakcyjnym dla użytkowników. Powiedziałem, że zajmę niecałą godzinę. Chciałbym teraz podsumować swoją prezentację. Myślę, że należy podkreślić, że mówimy tutaj o różnych kierunkach rozwoju, natomiast należy pamiętać o tym, że ta przyszłość jest już gdzieś w świecie teraźniejszością. Myślę, że powinni się Państwo wzorować na innych bibliotekach, które już wdrażają te rozwiązania. Dużo czasu poświęcamy temu, by odnaleźć biblioteki, które tak naprawdę rozszerzają sferę możliwości.
Bardzo ciekawi jesteśmy pomysłów, jakie biblioteki mają na wykorzystanie swoich danych, na wyeksponowanie ich. I bardzo ważne jest uwolnienie danych, które mamy w naszych systemach, które są niejako uwięzione i rozpowszechnianie ich między innymi poprzez deskryptory i linked data, które są bardzo ważnym krokiem. Nie są to łatwe kroki. Wymagają one często dużych inwestycji, natomiast przyszłość przyniesie z pewnością nagrody. Jeżeli chodzi o wykorzystywanie zasobów bibliotecznych. Chodzi przede wszystkim o to, aby zapewnić użytkownikom odpowiednie usługi. Nie o technologię, ale o to, by dzięki technologiom połączyć informacje i użytkownika. Widzę, że system biblioteczny musi stać się narzędziem, które łączy te wszystkie systemy i nowoczesne systemy biblioteczne będą musiały tworzyć tego rodzaju powiązania między danymi. Biblioteki będą również musiały zróżnicować swoje usługi. Każda biblioteka będzie inna, będzie dostarczała innych usług, inne zbiory. Więc jak możemy sprostać potrzebom naszej społeczności lokalnej? W jaki sposób możemy też dzielić się danymi? Technologie te będą czymś ustandaryzowanym w przyszłości. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia.